Obudziłaś się i nagle chcesz zrobić wywiad na YouTube, ale nie wiesz, od czego zacząć? Okej, jestem tutaj dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak właśnie zrobić wywiad na Twoim kanale na YouTube. Jak wiecie, jestem freakiem od planowania, więc będzie także o planowaniu tego wywiadu, ale zdradzę Wam także narzędzie, którego możecie użyć, żeby taki wywiad z Waszym gościem przeprowadzić w sposób bardzo prosty, bardzo intuicyjny i przede wszystkim darmowo. Więc w dzisiejszym filmie dowiesz się właśnie tego wszystkiego. Zapraszam Cię do oglądania dalej. Zostań ze mną. Trochę ostatnio było treści typowo dla osób początkujących, które jeszcze nie miały kanału, dlatego teraz czas poświęcić go trochę Wam, osobom, które już robią coś na tym YouTubie od jakiegoś czasu, macie swoich subskrybentów, swoich widzów i chcecie się rozwijać dalej. Dlatego zastanawiałam się, co będzie Was tak naprawdę interesować. I w związku z tym, że temat wywiadów wraca do mnie ostatnio jak bumerang, to postanowiłam, że właśnie te wywiady będą takim pierwszym tematem, który Wam tutaj zaserwuję. Jest to temat, który na moim kanale się jeszcze nie pojawił. Pojawił się temat live'ów wcześniej i będę Was zachęcać do tego, żeby trochę takich filmów właśnie też u mnie zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o wywiady, to jeżeli prześledzicie mój kanał, to wywiadów jeszcze tutaj nie miałam. Dlatego już wkrótce na kanale pojawią się na pewno wywiady, ale chcę Wam też pokazać, jak możecie sami je robić u siebie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym i jeżeli będziecie zainteresowane tym właśnie kontentem, tymi wywiadami i tym, jak prowadzić live'y i jakie narzędzia są Wam potrzebne, to na pewno temat narzędzi będę rozwijać i pojawią się tutoriale na ten temat. A ja nazywam się Agata Guzy i prowadzę YouTube dla początkujących, dla osób, które zaczynają dopiero na YouTube, przymierzają się do tego YouTube'a i chcą wiedzieć, jak zacząć, chcą tą wiedzę znaleźć w jednym miejscu. Natomiast jest to także kanał i moja cała marka, moje materiały, wszystkie są skierowane także dla osób, które te kanały już mają, ale nie do końca czują się dobrze na YouTubie albo po prostu potrzebują dodatkowych narzędzi i chcą w szybki i prosty sposób dowiedzieć się, jak to tutaj wszystko działa. Staram się te treści dopasowywać jak najbardziej do Twoich potrzeb, więc dawaj mi znać w komentarzu, a będę brała pod uwagę to, czego właśnie Ty potrzebujesz, więc koniecznie dawaj mi właśnie znać w komentarzu i subskrybuj mój kanał, żeby te Twoje prośby, które znajduję w komentarzach, móc potem obejrzeć, żeby ten kanał Ci nie umknął. Dla osób niecierpliwych umieszczam w opisie rozdziały do tego filmu, więc jeżeli chcecie po prostu przeskoczyć chociażby do narzędzi, którymi można robić wywiad na YouTube, to możecie sobie w opisie kliknąć. Natomiast jeżeli chcesz obejrzeć sobie film, to witam Cię, rozgość się, zrób sobie kawę, herbatę i jedziemy z tym tematem. Jak wiesz, uwielbiam planowanie. Na moim kanale można się o tym dosyć mocno przekonać, dlatego zaczniemy od tego, jak w ogóle podejść do tego planowania swojego pierwszego wywiadu na YouTube. No i taką pierwszą rzeczą jest to, żeby sobie uświadomić, na jaki temat będziemy chcieli rozmawiać z naszym gościem i zrobić oprócz listy tematów, które chcemy poruszyć, zrobić sobie także listę gości, których ewentualnie chcielibyśmy zaprosić. Pamiętajmy o tym, w szczególności jak jesteśmy małym kanałem, że no nie każdy będzie chciał zawsze wziąć udział w naszym po prostu wywiadzie, natomiast nie zrażajmy się, te osoby często, które są dużo większe niż my, no mają już jakby swój grafik, swój harmonogram i dlatego one nie zawsze przyjmują jakby zaproszenia od mniejszych youtuberów, ale nie jest tak zawsze, bo chociażby Marta Krasnodębska, którą zawsze Wam też polecam, ona na przykład często przyjmuje zaproszenia u mniejszych twórców, chociażby na Facebooku, więc to nie jest zasada. Jeżeli chcesz bardzo kogoś zaprosić, tak najbardziej zaproś tę osobę, ale zaplanuj, na jaki temat będzie ten wywiad, nie podchodź do tej osoby, tak wiesz,
że przychodzisz i mówisz: słuchaj, chcę przeprowadzić z Tobą wywiad i czy Ty się zgadzasz? Nie. Musisz od razu wiedzieć, na jaki temat będzie ten wywiad, jakie tematy będziesz chcieć poruszyć, więc fajnie jest się wcześniej do tego przygotować, już do tego jakby zaczepienia tej osoby, z którą chcesz przeprowadzić wywiad. Zakładamy tutaj oczywiście, że jest to osoba jakby mniej Ci znana, nie jest to Twój znajomy, znajoma, więc fajnie jest się przygotować i w wiadomości, którą wyślesz, czy to mailowo, czy na Messengerze, jeżeli masz taką możliwość, no to fajnie jest zawrzeć właśnie te informacje, o czym będzie ten wywiad, jakie będą tematy poruszone. Fajnie jest, jeżeli tematyka tego wywiadu będzie powiązana oczywiście z niszą Twojego kanału, ale pamiętaj, że no, rzadko kto jakby zwraca się bezpośrednio do takich konkurentów, którzy robią identycznie to samo, co się oczywiście nie wyklucza. Możesz tak jak najbardziej robić i wspierać się nawzajem, bo wszyscy jesteśmy inni i jakby to też jest dla nas wsparcie i taka wymiana jakby widzami. Natomiast fajnie jest, żeby ten temat był jakby powiązany z tematyką Twojego kanału. Dla przykładu, ja wkrótce będę robić wywiady z osobami, które mają już kanały na YouTube, ale robią jakby w różnych branżach i będę chciała, żeby mi odpowiedzieli przede wszystkim na pytanie, dlaczego zaczęli swój kanał na YouTube, jakie tutaj widzą plusy, jakie widzą minusy. Chcę po prostu Wam pokazać z różnych perspektyw te prowadzenie po prostu kanału na YouTube. Dlatego u mnie to będzie robione mniej więcej w ten sposób. Zastanów się, o co faktycznie będziesz chcieć zapytać i stosując taką wiadomość, pisząc maila do osoby, którą zapraszasz, napisz, czym Ty się zajmujesz, o czym jest Twój kanał, jaką masz propozycję, o czym chciałbyś porozmawiać ze swoim po prostu gościem i w ten sposób, tak zupełnie szczerze, z tą osobą porozmawiaj, ewentualnie zaproponuj już jakiś przybliżony termin, kiedy taki wywiad mógłby się odbyć. No i oczywiście możesz podać też jakieś dodatkowe szczegóły, ale to nie jest na początku konieczne, bo jakby chcesz się najpierw dowiedzieć, czy ta osoba w ogóle będzie chętna, żeby z Tobą porozmawiać. Natomiast nigdy nie podchodź do potencjalnego po prostu Twojego kandydata do wywiadu w taki sposób, że po prostu przychodzisz: hej, chcę przeprowadzić z Tobą wywiad, co Ty na to? No, co ja na to? Nie wiem, o czym będzie ten wywiad, nie wiem, czy Ty będziesz chciała ze mną rozmawiać na tematy prywatne, czy o YouTubie, czy o tym, jak się kręci filmy, tak? Więc fajnie jest od razu dać informację taką tej osobie, którą prosimy do wywiadu. Fajnie jest tak sobie zrobić taki backup plan, czyli jeżeli ta osoba, do której podbijamy, jakby się nie zgodzi, ma do tego prawo, to masz prawo zapytać, ona ma prawo odmówić, no to fajnie jest, żeby po prostu mieć w zapasie. Jeżeli my na przykład zapowiemy naszym widzom, że będzie jakiś wywiad, to fajnie jest, zanim nie uzyskamy zgody tej osoby, no nie zapowiadać, że to będzie wywiad z tą osobą, to po pierwsze, bo tutaj można sobie strzelić w kolano, ale dodatkowo, jeżeli zapowiadamy, że będzie jakiś wywiad, to fajnie jest, żeby po prostu uderzyć do kilku osób i mieć jakiś tam zapas po prostu potencjalnych wywiadów na przyszłość, tak? Więc to jest bardzo ważne do przemyślenia. Więc planujemy, o czym będzie ten wywiad, zastanawiamy się, o czym będziemy rozmawiać i dopiero wtedy podbijamy do naszego potencjalnego gościa, którego chcemy zaprosić. Jak już mamy zgodę tego naszego gościa na wywiad, to musimy zrobić już takie bardziej przygotowanie tego wywiadu, mianowicie zastanowić się nad tym, jak to rozwiążemy technicznie, kiedy to się odbędzie, jak to się odbędzie. Czy to będzie nagranie, czy to będzie na żywo, tak? Bo też oczywiście możecie po prostu zrobić nagranie takiego wywiadu i u mnie prawdopodobnie tak się to odbędzie, że wywiady, które będą Wam udostępniać, nie będą nagrywane na żywo, będę je po prostu wcześniej nagrywać i udostępnię Wam te wywiady, natomiast można je oczywiście zrobić także na żywo, więc zdecydujcie, w jaki sposób będzie to u Was wyglądało i jakich po prostu narzędzi będziecie używać oraz kiedy po prostu ten webinar, ten wywiad się odbędzie i oczywiście musicie to ustalić ze swoim gościem. Więc jeżeli chcecie zrobić nagranie, jakby to możecie się umówić w dowolnym czasie i ten wywiad po prostu przeprowadzić, nagrać, ewentualnie go lekko zmontować.
Natomiast jeżeli chcecie zrobić go na żywo, fajnie, żeby te wywiady, które będziecie przeprowadzać na żywo, żeby one miały jakiś taki swój stały czas antenowy. Jeżeli udostępniasz jeden film w tygodniu, na przykład w środę o 20, tak jak ja, i chcesz przeprowadzić wywiad na żywo i nie planujesz innego filmu w danym tygodniu, tylko ten wywiad ma być tym filmem, a chcesz go przeprowadzić na żywo, to przeprowadzasz go w środę o 20, żeby po prostu widzowie, którzy wrócą, żeby oni dostali ten wywiad w danym momencie i będzie to też ciekawe, bo wtedy te osoby będą miały możliwość komentowania. Jeżeli włączysz czat po prostu na żywo, to nie będzie problemu, będą te osoby komentować na żywo Waszą rozmowę, będziecie mogli się wymieniać doświadczeniami, odpowiadać na pytania widzów. I koniecznie pamiętaj o tym, żeby przed nagraniem, czy przed spotkaniem na live i tak dalej ze swoim gościem, żeby go poinformować, kiedy to dokładnie będzie, ile wcześniej też się możecie spotkać, żeby jakby sobie wszystko poustawiać. Jeżeli trzeba będzie, to poćwicz po prostu, jak będziesz odpalać dany sprzęt, przećwicz to ze swoim gościem, albo przećwicz to samodzielnie, żeby móc wspierać swojego gościa także w tych technicznych aspektach, bo nie każdy musi po prostu to oczywiście wiedzieć. Dlatego te przygotowanie techniczne jest tutaj bardzo ważne. Zarezerwuj sobie oczywiście czas. Jeżeli, tak jak ja, masz dzieciaki na stanie, to pamiętaj, żeby ktoś się nimi zajął w tym czasie, żeby ten gość też jakby czuł się komfortowo, że nagle Ty nie kończysz szybko live'a, szybko wywiadu i wychodzisz, bo musisz zająć się dziećmi. Pamiętajmy, żeby się nawzajem szanować i jeżeli komuś tak jakby nie przeszkadza, to nie ma problemu, ale jeżeli umawiacie się i nie ma być dzieci, to faktycznie chociażby zaplanuj tą właśnie opiekę dla dzieci. I to dotyczy tak naprawdę wszystkiego. Zaplanuj ten czas, żeby faktycznie go poświęcić, a nie nagle zostawić czy widzów, czy swojego gościa nagle, bo Ty już musisz uciekać, bo kończy Ci się czas. Na takie rzeczy trzeba sobie przygotować po prostu okienko czasowe, żeby to wszystko się spinało, żeby gość czuł się fajnie, bo jak będzie się czuł fajnie, czy czuła fajnie w naszym wirtualnym towarzystwie, to po pierwsze chętnie do nas wróci po prostu na kolejny wywiad, jeżeli kiedyś będziemy chcieli go znowu przeprowadzić, ale przede wszystkim ta osoba też się rozluźni i będzie się fajnie dzieliła radami i swoimi doświadczeniami z tego, co po prostu chce, żeby się jakby podzieliła z Twoimi widzami. Więc przygotowanie, planowanie to jak zwykle są podstawy. I jak już mamy przygotowanie i planowanie, to przechodzimy teraz do narzędzia, którym my możemy zrobić taki wywiad. I takim narzędziem, dzięki któremu przeprowadzimy wywiad z drugą osobą, jest StreamYard. Na pewno widzieliście już, czy na Facebooku, czy na YouTubie właśnie taką ikonkę StreamYarda, bo często właśnie osoby używają tej bezpłatnej wersji. Zupełnie darmowa wersja StreamYarda pozwala po prostu na korzystanie z tej opcji streamowania z gościem zupełnie bezpłatnie. W tej opcji możecie streamować, czyli zrobić tego live'a, zrobić ten wywiad na żywo, tylko i wyłącznie wybierając jakby jedną platformę, więc logując się na StreamYarda możecie jakby streamować albo na Facebooka na przykład, albo na YouTube'a. Nie możecie w oba te miejsca. Żeby uzyskać taki multi-stream, musicie po prostu już mieć wersję płatną. Natomiast na bezpłatnej wersji w jedno miejsce, jeżeli masz tylko kanał na YouTube, to StreamYard bezpłatny wystarczy Ci, żeby poprowadzić wywiad z Twoim gościem na żywo i nie będzie tutaj żadnego problemu. O co chodzi z tym programem StreamYard? StreamYard jest to program taki przeglądarkowy, w który wchodzisz, zakładasz sobie konto. Po założeniu tego konta dodajesz swoje miejsca w sieci. Ja mam na przykład dodane Facebook, mój po prostu fanpage YouTube dla początkujących oraz mam dodany kanał Agata Guzy YouTube dla początkujących. To są dwa miejsca, w których jakby chciałabym streamować. I w momencie, kiedy chcemy zrobić po prostu streama, możemy go zrobić także samodzielnie. Jest to takie narzędzie, które umożliwia nam streamowanie po prostu jakby jako jedna osoba, ale możemy także zaprosić osobę do wywiadu. I żeby to zrobić, musimy być po pierwsze zalogowani, po drugie utworzyć wydarzenie, utworzyć po prostu stream, który się odbędzie i wtedy wybieramy opcję z gościem
I taki link do naszego jakby spotkania, naszego meetingu wysyłamy naszemu gościowi, żeby po prostu z nami się połączył. I do tego momentu tak naprawdę nie streamujecie jeszcze na żywo, bo nie musicie włączać tej opcji, że po prostu bądź na żywo, tylko możecie jakby spotkać się już z tym gościem wcześniej, dlatego mówiłam Ci, żeby umówić się troszkę wcześniej przed tym wywiadem z gościem, więc ta osoba, dostając od Ciebie linka do spotkania, pojawia się wcześniej, spotykacie się, możecie już sprawdzić, czy wszystko działa, czy jest dźwięk, czy jest obraz, czy wszystko jest OK. I dopiero jak wtedy ustalisz sobie, że wszystko jest OK, ustawiasz sobie wygląd dokładnie tego jakby interfejsu, który będzie widoczny, będzie nagrany, to wtedy dopiero klikasz opcję, w której idziesz po prostu na żywo ze swoim widzem. Włączając opcję na żywo, tak naprawdę już wcześniej ustawia się, gdzie my będziemy streamować, czyli jeszcze zanim włączymy właściwie te nasze streamowanie, to wtedy ustawiamy właśnie w wersji bezpłatnej, czy chcemy się pojawić na Facebooku, czy na YouTubie na przykład, tak? W wersji płatnej możesz zrobić to, że po prostu pojawisz się w obu miejscach jednocześnie. To jest bardzo fajne w tym programie, to jest to, że Ty, prowadząc wywiad ze swoim widzem, prowadzisz go przez StreamYard, podłączasz się tak jakby do którejś ze swoich platform i pytania, które będą na czacie na danej platformie, na przykład na YouTubie tutaj docelowo, te pytania będą Ci się pojawiać na StreamYardzie po prawej stronie, więc na bieżąco będziesz mógł odpowiadać na te pytania. Dodatkowo tam są takie fajne opcje, jak na przykład banery, które ustawiasz wcześniej i sobie po prostu klikasz, które się pokazują na dole ekranu, więc jakieś dodatkowe ogłoszenia, podkreślenie czegokolwiek możesz sobie tam po prostu ustawić wcześniej, czy nawet na bieżąco. Więc tego typu rzeczy tam można w tym programie zrobić. Jeżeli chodzi o StreamYarda, to link do tego programu przeglądarkowego możecie znaleźć w opisie do tego wideo. A już wkrótce pojawią się kolejne filmy, które będą skierowane dla osób, które już mają kanał na YouTube i chcą go bardziej rozwijać, ale od Ciebie chciałabym się dowiedzieć w komentarzu, czy następny film, który chcesz zobaczyć, to ma być film o StreamYardzie, dokładnie jak to wszystko wygląda, czy potrzebujesz takiego tutorialu, jak działać z tym StreamYardem, czy może mam się zająć montowaniem w edytorze YouTube. Daj mi znać koniecznie w komentarzu, a już 26 maja odbędzie się z kolei webinar o tym, jak robić live na YouTube w 2021 roku. Będę tam rozmawiać o kilku sposobach tego, jak robić live, jak streamować na żywo po prostu na Twoim kanale YouTube. Będzie m.in. o StreamYardzie, ale nie tylko. Opowiem, jak streamować w ogóle z YouTube Studio, kto może streamować, kiedy możemy streamować na naszej komórce. O tym wszystkim będziemy rozmawiać 26 maja, w Dzień Matki, dlatego zapraszam Cię do zapisu na ten webinar. Link znajdziesz także w opisie do tego wideo. Tymczasem chciałabym Cię zaprosić do tego, aby zobaczyć film, jak robić live na YouTube w 2021 roku i zobaczysz ten film tutaj, a my widzimy się w kolejnym wideo. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, co chcesz zobaczyć następnym razem. Trzymaj się. Cześć!